szokujące wyznania, makabryczne opowieści i podejrzenia o manipulację. Czy myślałeś, że znasz prawdziwą twarz Marilyna Mansona? W dzisiejszym odcinku zrzucamy maskę z kontrowersyjnego artysty i ujawniamy, co kryje się za obliczem skandalisty. Od chodzenia do szkoły religijnej przez dziadka dewianta po oskarżenia Evan Rachel Wood. Odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze. Zaczynamy! Dzisiejsza historia rozpoczyna się 5 stycznia 1969 roku, kiedy to w rodzinie pielęgniarki Barbary J. Warner oraz weterana II wojny światowej i wojny w Wietnamie, a później handlarza meblami Hugh'a Warnera, przyszedł na świat chłopiec, któremu rodzice nadali imię Brian. Rodzina była głęboko religijna, choć rodzice należeli do różnych wyznań. Ojciec był gorliwym katolikiem, podczas gdy matka wyznawała protestantyzm. Ze względu na silne przywiązanie do wartości chrześcijańskich, Brian uczęszczał do prywatnej szkoły o tym profilu. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że mamy do czynienia z obrazem idealnej amerykańskiej rodziny. Uczciwi rodzice wychowujący syna w duchu chrześcijańskich zasad. Jak więc z takiej rodziny mógł wyjść dziwak, który nosi na scenie ciasny gorset, podarte pończochy, makijaż i rozrywa Biblię ku uciesze degeneratów, którzy płacą za to show? W okresie dorastania relacje Briana z matką stały się niezwykle napięte. Kobieta oczekiwała, że syn zastąpi jej męża, który często przebywał poza domem. Ojciec chłopca był przekonany, że jego syn jest homoseksualistą i próbował naprawić tę sytuację na wszelkie możliwe sposoby, między innymi zabierając go do domu publicznego. Jeśli nawet ojciec nie szczędził synowi krytyki, nie powinno dziwić, że rówieśnicy również go prześladowali, a niekiedy nawet bili. Dziadek Briana był z kolei osobą o skłonnościach dewiacyjnych i prawdopodobnie transwestytą, który miał tajny pokój w piwnicy. W późniejszych wywiadach Brian wspominał, że już jako nastolatek zdał sobie sprawę, że nikt w jego otoczeniu nie postępuje zgodnie z deklarowanymi wartościami chrześcijańskimi. Wszyscy byli hipokrytami pełnymi obłudy i fałszu. Z czasem to poczucie obłudy wzbudziło w nim tak głęboką odrazę, że zwrócił się ku filozofii Nietzschego oraz Biblii szatana Antona LaVeya. Sam twierdził, że w tamtym momencie wydawało mu się, iż znalazł w tych ideach odpowiedzi na dręczące go pytania. Wbrew powszechnym opiniom, Brian nie jest jednak satanistą. Wręcz przeciwnie. Określa się jako ateista, odrzucając zarówno Boga, jak i diabła. Do kwestii religii podchodzi w sposób filozoficzny, twierdząc, że w każdym człowieku istnieje jasna i ciemna strona, a wybór, którą z nich się kierować, zależy wyłącznie od niego samego. Po ukończeniu szkoły średniej rodzina przeniosła się do Fort Lauderdale na Florydzie, gdzie ojciec Briana otrzymał lepszą ofertę pracy. Młody Warner rozpoczął studia dziennikarskie w lokalnym Community College w Broward, gdzie zaczął pisać swoje pierwsze wiersze i opowiadania. Brian dorabiał w sklepie muzycznym, sprzedając kolegom płyty z albumami muzycznymi po 3-krotnie zawyżonych cenach. Trzeba przyznać, że był przedsiębiorczym młodym człowiekiem, jednak kariera handlarza nie trwała długo. Został zwolniony. Następnie podjął pracę w lokalnym magazynie muzycznym, gdzie przeprowadzał wywiady z artystami i pisał recenzje. To właśnie tam poznał Trenta Reznora, założyciela i lidera zespołu Nine Inch Nails, ale jego mentorem nie był Reznor, a Scott Puteski. W 1980 roku Scott przeniósł się do Fort Lauderdale, a w 1989 roku w jednym z rockowych klubów poznał Briana. Razem stworzyli koncepcję Marilyn Manson and the Spooky Kids, atakując amerykańskie media za ich hipokryzję i obsesję na punkcie pięknych kobiet oraz seryjnych morderców. To był moment, kiedy Scott Puteski przekształcił się w Daisy Berkowitz, a Brian Hugh Warner w Marilyn Manson. W nowo powstałej grupie Berkowitz grał na gitarze basowej i klawiszach, a także programował automaty perkusyjne. Ponadto uczył Mansona wokalu, nagrywania i aranżacji. W rezultacie grupa osiągnęła swoje mroczne, psychodeliczne brzmienie, a w styczniu 1990 roku zaczęli nagrywać swoje piosenki. W marcu 1990 roku zebrali pełny zespół koncertowy, a już 28 kwietnia zagrali swój pierwszy koncert jako support popularnej lokalnej grupy The Goods. Marilyn Manson and the Spooky Kids, łączący psychodele, industrial i skomplikowane metalowe teksty,
bardzo szybko zdobył nie fanów, a wyznawców. Muzycy byli barwni i prowokujący, przyciągając autentyczne zainteresowanie. Ponadto chłopaki wygrali kilka nagród floryckich mediów. W sierpniu 1992 roku Marilyn Manson and the Spooky Kids zagrali swój ostatni koncert, następnie skracając nazwę po prostu do Marilyn Manson. 9 lipca 1994 roku światło dzienne ujrzał debiutancki album grupy zatytułowany Portrait of an American Family. I tu do gry wkracza Trent Reznor, ponieważ to on wraz z Seanem Bevanem i samym Mansonem był producentem płyty. Album ten jest poświęcony problemom amerykańskiego społeczeństwa, w którym zdaniem Mansona nie brakuje brudnych sekretów. W tekstach wyśmiewane są podwójne standardy publicznej moralności i jej nosicieli. Wiele rzeczy jest przedstawianych z dawką czarnego humoru. Większa część płyty to dopracowany materiał z czasów The Spooky Kids. Pierwotnie miała wyjść nieco wcześniej i nosić tytuł The Manson Family Album, nawiązujący do kultu Charlesa Mansona, a na okładce miał widnieć jeden z obrazów Johna Wayne'a Gacy'ego, tego samego, który był mordercą klaunem. Grupa przygotowywała się do wydania swojego pierwszego singla Snake Eyes and Sissies. Ale Manson, niezadowolony z rezultatów pracy producenta, Mossimana, protestuje. To, co zrobił z brzmieniem grupy, było zbyt popowe, miękkie i wygładzone. Naprzeciw temu stanął Trent Reznor i sam Manson. Ponowne nagranie odbyło się w legendarnym domowym studio Reznora, gdzie członkowie bandy Charlesa Mansona dokonali morderstwa Sharon Tate. Teksty piosenek na Portrait of an American Family wyraźnie pokazują dualizm społeczeństwa. To na przykład bardzo mocno odzwierciedla się w piosence Cake and Sodomy, której historia bierze początek, gdy Manson, siedząc w pokoju hotelowym, natknął się na kilka nieznanych dotąd kanałów telewizyjnych. Obserwował, jak na jednym działacz religijny, Pat Robertson, opowiada o niebezpieczeństwie wad społeczeństwa, a na kolejnym jakiś mężczyzna machał swoim śmigłem. To zainspirowało Mansona do wzięcia notatnika i wylania swoich wrażeń o dualizmie w formie tekstu. Albo na przykład piosenka zainspirowana historią morderstwa doktora Davida Gana, którego zastrzelił jeden z członków antyaborcyjnego ruchu. To absurdalna sytuacja, bo ktoś zabił człowieka w imię ruchu pro-life, czyli morderca walczył przeciwko prawu do aborcji, chcąc zachować życie nienarodzonych dzieci, ale absolutnie zimno odebrał je innej osobie o przeciwnych poglądach. Słowo gun, czyli pistolet w tytule piosenki, jest celowo napisane z 2 N, co bezpośrednio nawiązuje do nazwiska mężczyzny, które właśnie tak się pisało. Na albumie znalazły się też piosenki, które nawiązują do dzieciństwa wykonawcy, np. Lunchbox, która była inspirowana aktem prawnym z 1972 roku zakazującym przynoszenia metalowych pudełek na lunch do szkoły. W piosence śpiewa o uczniu, który zarabia na zbieraniu złomu i znosi drwiny innych dzieci. Chce użyć swojego pudełka na lunch jako broni, czekając na dzień, w którym dorośnie i stanie się gwiazdą rocka, a wtedy nigdy więcej nie będzie się bał innych. Portrait of an American Family otrzymał pozytywne recenzje krytyków i odniósł sukces komercyjny, choć nie od razu. Ten album jawi się raczej jako epilog The Spooky Kids niż jako debiut. Wyraźnie różni się od całej przyszłej twórczości grupy. W 1996 roku na świat przyszedł Marilyn Antichrist ze Smells Like Children i prawdopodobnie najbardziej kultowym i legendarnym coverem wszechczasów Sweet Dreams Are Made of This, który był częścią tego albumu. Marilyn Manson i spółka udali się do studia, aby napisać swoje magnum opus, które zapoczątkowało legendarny tryptyk Antichrist Superstar. Historia powstania albumu bierze początek ze snu Mansona, w którym świat ulegał zniszczeniu, a jedynie on zostawał przy życiu. To była odpłata dla świata za wszystko, co mu się przydarzyło. Ale to nie jedyny sen, jaki się mu przyśnił. Akcja jednego rozgrywała się w przyszłości, a w nim pasja ludzi do rozrywki doszła do tak skrajnego stopnia, że brali innych ludzi i zamieniali ich w zombie tylko dla zabawy. Manson miał dziwną wizję zombie kobiet tańczących w klatkach, które miały zaklejone usta, żeby nie mogły odgryźć penisów zombie chłopaków. I to ten sen dał początek Antichrist Superstar. Ten album koncepcyjny opowiada o przemianie chłopca robaka w niszczyciela.
Oprócz tego Marilyn Manson atakuje kapitalizm i możnych tego świata, którzy wznoszą się ponad zwykłych śmiertelników, wykorzystując ich do własnych celów, a następnie po prostu utylizując. Najbardziej jaskrawo tę tematykę uosabia piosenka The Beautiful People. Album jest przesiąknięty furią, w której nie ginie umiejętność Mansona do gry słowami. Na przykład w piosence Irresponsible Hate Anthem śpiewa America can see anything, gdzie Nazi brzmi jak Nazi, czyli dosłownie porównuje amerykański ustrój do nazizmu. Antichrist Superstar jest podzielony na 3 etapy. The Hierophant, czyli kapłan papież, Inauguration of the Worm, inauguracja, narodziny robaka i Disintegrator Rising, powstanie niszczyciela. Historia kończy się piosenką Man That You Fear, opartą na opowieści o wiosce, gdzie ludzie losowali szczęśliwca, którego kamienowali dla pomyślności wioski i bogatych plonów, czyli zwyczajnie składali w ofierze. Na froncie książeczki pojawia się reinterpretacja wizerunku Bafometa, bóstwa, któremu cześć rzekomo oddawali templariusze. Lewa ręka bóstwa jest skierowana w dół na zachodzący księżyc, a prawa w górę na wschodzący, co w mitologii religijnej było interpretowane odpowiednio jako dobro i zło. Ręce Mansona są skierowane przeciwnie do oryginalnej pozycji, metaforycznie podnosząc lewą stronę. Przy tworzeniu okładki Manson użył także numerologii i innych systemów okultystycznych. Na przedniej części slipcase'u narysowane jest koło z wychodzącymi z niego słowami heart, mind, complement oraz malice. Oprócz tego znajdują się tu obrazy diagramów medycznych, drukowane teksty, informacje o albumie i cytaty z Biblii, na przykład z Księgi Objawienia. Po wydaniu Antichrist Superstar został dosłownie ukrzyżowany i zdeptany przez władze USA. W 1996 roku senator Joseph Lieberman i polityk William Bennett na konferencji prasowej przedstawili problem wydawania przez amerykańską korporację muzyczną szeregu albumów, które ich zdaniem negatywnie wpływały na młodych słuchaczy. Antichrist Superstar znalazł się na ich liście i niemal ją zdominował. Został scharakteryzowany jako bluźnierczy, brutalny, brudny i porównany do kału. Słuchacze byli zachwyceni płytą, co pozwoliło jej sprzedać się w nakładzie 132 000 egzemplarzy w pierwszym tygodniu i zadebiutować na 3. miejscu listy Billboard w Stanach Zjednoczonych, a do 2010 roku osiągnąć status podwójnej platyny. Po wydaniu albumu nastąpiła trasa koncertowa Dead to the World, na której Manson szalał na całego, owijając się amerykańską flagą jak przepaską biodrową, rozrywając Biblię i kalecząc się do krwi na scenie. Po zakończeniu apokaliptycznej trasy Manson przeniósł się do Hollywood, gdzie krew i brud ustąpiły miejsca przepychowi i luksusowi, a hałaśliwy industrial ustąpił miejsca elektronicznemu glam rockowi. Tak narodził się Mechanical Animals. Mechaniczne zwierzęta stają się drugą częścią Nowego Testamentu tryptyku. Jego protest został przekierowany i zyskał konkretny cel. Nie abstrakcyjny kapitalizm i abstrakcyjni władcy, piękni ludzie, ale wytwórnie i bogacze, którzy próbują cię zamienić w produkt, wyssać do ostatniej kropli, zarobić, a potem wyrzucić odurzonego na margines życia, gdzie dożyjesz swoich dni w całkowitym zapomnieniu. Manson znów żongluje dwoistością, tonami podtekstów i grą słów. Temat dragów zajmuje dużo miejsca na albumie, bo Hollywood tamtych lat po prostu nimi ociekało. Nie ominęły one też omegi bohatera albumu, który był kosmitą zewnętrznie nawiązującym do Ziggy'ego Stardusta Davida Bowiego. Album jest podzielony na 2 części. Część omegi i część alfy. Omega to przetrawiona i wypolerowana do połysku alfa, która została przepuszczona przez blender wytwórni płytowych w celu zysku. Alfa przybywa na Ziemię, która go poraża i oszałamia i szybko zostaje zamieniony w omegę. Alfa przybywa na Ziemię, która go poraża i oszałamia i szybko zostaje zamieniony w omegę. Manson widzi w omedze siebie i swoje życie, które zmieniło się po sukcesie Antychrysta. Pożądanym zbawieniem dla bohatera staje się White Coma, która symbolizuje zarówno coś pięknego lub nieosiągalnego, jak i środek na zapomnienie. To wydawnictwo sprzedawało się znakomicie, otrzymując pozytywne recenzje krytyków i miłość fanów na całym świecie, z których wielu nadal uważa tę płytę za najlepszą w dyskografii artysty. Tym razem Reznor nie zajmował się produkcją. 11 listopada 2000 roku ukazuje się 4. album grupy zatytułowany Hollywood in the Shadow of the Valley of Death.
i zgodnie z koncepcją to właśnie on jest punktem wyjścia tryptyku. Temu wszystkiemu towarzyszyły straszne wydarzenia w szkole Columbine, zapoczątkowując ćwierćwiekową historię strzelanin w szkołach. Wydarzenie wstrząsnęło, a właściwie rozerwało Stany Zjednoczone. Po nim ludzie domagali się krwi, szukali winnych i społeczeństwu potrzebny był kozioł ofiarny, który jest winny wszystkiemu. I znaleziono go w Mansonie. To właśnie na niego spadła lawina oskarżeń, że swoją twórczością zainspirował nastolatków do masowej strzelaniny w szkole. Według niektórych danych sprawcy wydarzeń byli fanami wykonawcy, a społeczeństwo z radością chwyciło się tej możliwości. O ile może Marilyn Manson mógłby wytrzymać taki cios, to Brian Warner nie. Popadł w depresję i zaczął prowadzić pustelniczy tryb życia. Przez około rok lizał rany i przygotowywał się do dania mocnej i gniewnej odpowiedzi z krytyką współczesnego społeczeństwa Ameryki. A ta odpowiedź nastąpiła 11 listopada 2000 roku. Hollywood jest kwintesencją całej dotychczasowej twórczości Mansona, łącząc w sobie osobiste przeżycia z Portrait, Furię z Antykrista i krytykę mass mediów z Animals. W swoim 4. albumie Manson skrytykował podstawowe potrzeby ówczesnej Ameryki, pociąg do broni, miłość do Boga, którego w koncepcji albumu grają celebryci, a także bezkrytyczną miłość do państwa i ślepy patriotyzm. W centrum historii stoi Adam Kadmon, który chce pożreć jednego z bogów, czyli celebrytę tamtego świata, tym samym zajmując jego miejsce. Nie wybiera najłagodniejszej drogi do osiągnięcia celu. Najpierw postanawia zniszczyć to, co go otacza, a następnie publicznie popełnia zabójstwo. Jeśli umrzesz w samotności, nikt cię nie zapamięta, ale jeśli umrzesz przed kamerami, staniesz się barankiem Bożym. Śpiewa w jednej z piosenek. Głównym przykładem takiego baranka jest John F. Kennedy, zabity w obiektywie kamer i stający się barankiem w oczach opinii publicznej. Ale ironia sytuacji polega na tym, że Adam chce stać się królem i medialnym idolem nie z powodu własnego ego, a po prostu po to, by nie być samotnym. Album sprawia wrażenie najcięższego pod względem znaczeniowym tryptyku, a także całej dyskografii Mansona. Koniec świata jest tu odczuwany nie jako sen, wszystko to jest odczuwalne bardziej realnie i globalnie, bo ludzie w tych czasach są gotowi na wszystko dla 5 minut sławy i wzmianki w telewizji lub internecie. No dobra, ale czy Manson rzeczywiście sprowokował ten atak terrorystyczny i nienawiść w sercach młodego pokolenia? Czy była to polityka strachu z ekranów telewizorów? Krążek otrzymał entuzjastyczne recenzje krytyków, z których niektórzy pisali w recenzjach, że to najlepszy album grupy i jeden z najlepszych albumów 2000 roku. W USA nie odniósł takiego komercyjnego sukcesu jak poprzednie nagrania grupy. Manson przez całą swoją karierę chciał dotrzeć do umysłów młodego pokolenia i ich rodziców. Jego jedynym celem było zmuszenie ludzi do myślenia i złagodzenie bólu młodych na ile to możliwe, obnażając i ujawniając najgorsze wady ludzkiej natury. Ale oprócz swoich protestacyjnych oświadczeń pomagał również czynami, aktywnie uczestnicząc w działalności charytatywnej. Na stałe współpracuje z fundacjami Music for Life i Little Kids Rock, które umożliwiają edukację muzyczną i zapewniają instrumenty dla dzieci z rodzin o niskich dochodach w Wielkiej Brytanii i USA. Jest również partnerem organizacji non-profit Project Nightlight, która zapewnia pomoc psychologiczną i adaptacyjną dzieciom i nastolatkom, które padły ofiarami przemocy. W 2013 roku wziął udział w charytatywnym wydarzeniu Rumble in the Jumble zorganizowanym przez Międzynarodową Fundację Oxfam na rzecz kobiet, które padły ofiarami przemocy w Republice Konga. Najbardziej jaskrawym aktem dobroci i troski wydaje mi się historia związana z chłopcem ze śmiertelną diagnozą. Matka chłopca w terminalnej fazie raka, chcąc wesprzeć i uszczęśliwić syna, zwróciła się do artysty z prośbą o przesłanie im płyty z autografem. Manson poszedł dalej i osobiście przyjechał do ich domu, przywożąc ze sobą nie tylko płytę, ale i mnóstwo innych pamiątek. Spędził z chłopcem cały dzień grając w gry wideo, grając na gitarze i czytając komiksy. 3 tygodnie później chłopiec zmarł, leżąc w koszulce swojego idola i to nie był jedyny akt dobroci i wrażliwości ze strony samozwańczego antychrysta. Współpracując z fundacją Make a Wish, spełniającą marzenia dzieci z zagrażającymi życiu chorobami, Manson zaprosił do swojego studia w Los Angeles 16-latka Andrew Bensa z Tennessee. Wykonał dla niego kilka piosenek z wówczas dopiero przygotowywanego do wydania albumu,
a także nagrał kilka wokali w tle z jego udziałem, które następnie znalazły się na krążku. Manson napisał później: dzień spędzony z Andrew przypomniał mi, że moja twórczość może być pełna i kompletna, tylko dzięki tym, którzy ją doceniają. Dziękuję Andrew za podzielenie się ze mną swoim marzeniem. Oprócz swoich albumów na początku lat 2000 nasz bohater zaznaczył swoją obecność w tworzeniu ścieżki dźwiękowej do ekranizacji Resident Evil. Tytułowa piosenka filmu to jego dzieło. Manson, w przeciwieństwie do swojego kolegi po fachu Marka Beltramiego, nie miał wykształcenia muzycznego. Nie zapisywał pomysłów nutami i nie starał się myśleć klasycznymi schematami. Próbował tworzyć naprawdę przerażającą muzykę, bawić się niskimi częstotliwościami i pierwotną energią. W internecie krąży historia, że na planie filmowym biegał pudel jednego z członków ekipy filmowej. Pies o dobrym sercu, niezwykle spokojny i łagodny. Ale pewnego razu, gdy włączono jedną z kompozycji, pies dosłownie oszalał, a sierść stanęła mu dęba. Właśnie wtedy cała ekipa filmowa zdała sobie sprawę, że zmierzają we właściwym kierunku. Kończąc pracę nad kultowym tryptykiem, Manson zaczął rozważać, w jakim kierunku powinna podążyć jego twórczość, a ten okazał się dość radykalny. Tematyka śmierci, zniszczenia, końca świata i kultu telewizyjnych bogów ustąpiła miejsca swingowi, burlesce i kabaretowi. Do studiowania tych kierunków zainspirowała go ówczesna towarzyszka życia i królowa burleski, Dita Von Teese. Tak narodził się The Golden Age of Grotesque, album, na którym zdaniem wielu skończył się Marilyn Manson. Głównym motywem albumu staje się śmierć sztuki. Płyta od razu wita słuchacza słowami: wszystko zostało już powiedziane, nie ma nic więcej do dodania. Po tym albumie Brian zamierzał zakończyć karierę dobrze się bawiąc na pożegnanie. Na przykład do piosenki Paranoir Manson zaprosił na przesłuchanie 10 dziewczyn i poprosił, aby opowiedziały, dlaczego uprawiają seks ze swoimi partnerami. W rezultacie otrzymaliśmy znany nam już dualistyczny przekaz narracji, gdzie dziewczyny mówią, że uprawiają seks dla pieniędzy i podniesienia własnej samooceny, a nasz bohater tylko dla szczerych uczuć. Romantyk. Skandale i oskarżenia nie ominęły Mansona również w czasach ery groteski. 30 czerwca 2003 roku zmasakrowane ciało 14-letniej uczennicy Jodie Jones zostało znalezione w lesie niedaleko jej domu w East Houses. Podejrzenia padły na jej chłopaka. Podczas przeszukania jego mieszkania śledczy skonfiskowali nową płytę Mansona i jego film dokumentalny wydany w celu promocji albumu zatytułowany Doppelherz. Wujostwo Jodie przypomniało śledczym o serii 4 obrazów, które namalował Manson, a w których pojawiała się aktorka Elizabeth Short, zamordowana w 1947 roku i szeroko znana w mediach jako Czarna Dalia. Chłopak Jodie, 15-letni Luke Mitchell, został skazany, a Mansona ponownie oskarżono o zły wpływ na współczesną młodzież. Choć te wydarzenia nie przeszkodziły albumowi w zdobyciu szczytu listy Billboard 200, to sprzedaż była słaba. W pierwszym tygodniu płyta sprzedała się w dobrym nakładzie 150 000 egzemplarzy, w drugim spadła do 45 000. Recenzje i niezadowolenie słuchaczy odegrały tu swoją rolę. W czasie długiej przerwy i przemyśleń nad dalszą karierą Manson wydaje składankę najlepszych piosenek zatytułowaną Lest We Forget the Best Of, a także rozpoczyna pracę nad swoim własnym filmem Phantasmagoria The Visions of Lewis Carroll. O filmie nie wiadomo zbyt wiele. Zgodnie z fabułą Lewisa Carrolla nawiedzają wizje, w których ukazuje mu się dziewczyna o imieniu Alice. Film opowiadałby o nocnych koszmarach i strasznych snach, które przez długi czas dręczyły pisarza i miał składać się z 4 powiązanych ze sobą nowel. W filmie nie miało być efektów specjalnych w postaci grafiki komputerowej, a jedynie kostiumy, odpowiednie oświetlenie i zręczność ekipy filmowej. Według Mansona horrory poszły zupełnie niewłaściwą drogą, gdy wszystko zaczęło opierać się na tanich jumpscarach. On zaś chciał przywrócić ten gatunek filmowy do nurtu hitchcockowskiego, gdzie napięcie narastało stopniowo, a strach pochodził z psychologii i narastania, a nie ze zwykłych chwilowych straszydeł. Obsada aktorska też była imponująca. Manson miał zagrać Carola, Lily Cole rolę Alice. Evan Rachel Wood, do której jeszcze wrócimy, zostałaby alter ego Alice. Tilda Swinton zagrałaby żonę Carola,
a Angelina Jolie wyraziła chęć zagrania Czerwonej Królowej. Niestety produkcja filmu utknęła w martwym punkcie i nie posunęła się dalej niż napisanie scenariusza, opracowanie wizerunków i stworzenie jednego dość depresyjnego, wyrazistego i klimatycznego teasera. Przyczyną śmierci tego projektu jeszcze przed narodzinami był strajk scenarzystów. Ostatni ślad życia film dał w 2010 roku tym samym teaserem i na tym się skończyło. Wróćmy do Evan Rachel Wood, której znajomość niemal kosztowała go wszystko. Jest 30 grudnia 2006 roku. Dita Von Teese składa pozew o rozwód z powodu niemożliwych do pogodzenia różnic. Ten rozwód mocno dotknął Mansona, choć według jego opowieści to małżeństwo nie było najlepszym okresem w jego życiu. Pomimo dość ciepłych relacji, często zdarzały się sytuacje, gdy Dita próbowała przekształcić księcia ciemności na swoją modłę, stawiając sprawę na ostrzu noża w stylu „jeśli czegoś nie zrobisz, to odejdę”. Pewnego razu nie wytrzymując odpowiedział „odejdź”, bo miał dość stopniowego tracenia siebie dla czyjegoś dobra. Wkrótce po rozwodzie na horyzoncie pojawił się związek z Evan Rachel Wood i wszystkie te wydarzenia stały się podstawą albumu Eat Me, Drink Me. 6. album studyjny ukazał się 5 czerwca 2007 roku i jest najbardziej osobistym i depresyjnym albumem artysty. W twórczość wkradł się gotycki mrok, wampirza tematyka i jako rozpaczliwe przeciwdziałanie temu mrokowi ciągłe nawiązywanie do świąt. Na przykład If I Was Your Vampire rozgrywa się rano w Boże Narodzenie, w Putting Holes in Happiness poruszony jest temat urodzin, w Valentine's Day są zaś nawiązania do balu maturalnego. Eat Me, Drink Me śmiało można nazwać albumem o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, bo porusza zarówno temat jego byłej żony, która w niego nie wierzyła i ostatecznie odeszła, jak i jego nowej miłości, która jest gotowa przyjąć go takim, jaki jest. W tamtych latach Manson nie wiedział, czy będzie kontynuować swoją muzyczną karierę. Tworząc piosenkę If I Was Your Vampire, nawet nie wiedział, czy album w ogóle zostanie ukończony. Jego głównym celem w tamtym momencie była próba zrobienia nie tego, czego wszyscy od niego oczekują, ale tego, co podobałoby się przede wszystkim jemu samemu. Fani podzielili się na dwa obozy. Jedni przyjęli nowy wizerunek swojego idola i poszli z nim ramię w ramię, a drudzy przewidywalnie utknęli w czasach tryptyku i kontynuowali narrację o tym, że artysta się skończył. 7. album jeszcze bardziej podzielił fanowską publiczność. The High End of Low stał się ideową kontynuacją swojego poprzednika, rozpatrując rozwód i nowy związek pod innym, bardziej agresywnym kątem. Teksty piosenek częściowo dokumentują nadchodzący rozłam i rozpad związku Mansona z Evan Rachel Wood. W jednym z wywiadów mówił, że jedną z przyczyn była piosenka I Want to Kill You Like They Do in the Movies i strach Evan przed tym, że Brian może rozbić jej głowę młotkiem. Początkowo długość tej kompozycji wynosiła aż 25 minut, ale nośnik CD nie jest z gumy. W przeciwieństwie do poprzedniego krążek, poniósł zdecydowaną klęskę. Nie przypadł do gustu ani krytykom, ani przeważającej większości fanów, a wybryki bohatera nie pomagały wizerunkowi. Między wytwórnią Interscope a Mansonem dochodziło do konfliktów, ponieważ wytwórnia, zdaniem Briana, wiązała grupie ręce, nie rozumiała, co robią, a menedżerowie byli bardziej zainteresowani zyskami, gadżetami i biznesem niż samą muzyką. 3 grudnia 2009 roku współpraca muzyka z wytwórnią została zakończona. Podczas wywiadów Mansonowi też nie szło najlepiej. W 2009 roku pojawiał się nietrzeźwy i robił takie rzeczy, że niektóre z nich ostatecznie nie zostały nawet wyemitowane. 25 kwietnia 2012 roku ukazuje się 8. album grupy zatytułowany Born Villain. Wszystko zaczęło się od tajemniczego, krótkometrażowego filmu klipu o tym samym tytule, z którego piosenka później przekształciła się w Overneath the Path of Misery. Następnie Manson nazywa album największym koncepcyjnym nagraniem grupy, a tytuł albumu jest inspirowany wydarzeniami z Columbine i atakami na grupę, a w szczególności na Mansona. Podczas pisania tekstów do tego albumu Manson celowo rysował związek między kwiatami a bronią, na przykład nawiązując do ruchu Flower Power, który został zorganizowany przez hippisów pod koniec lat 60. jako symbol biernego oporu i pacyfizmu. W piosence Cupid Carries a Gun pojawił się też wieloletni przyjaciel Briana, Johnny Depp. Ci dwaj są notabene bardzo blisko, a Manson jest nawet ojcem chrzestnym córki Deppa.
Wydaje się, że ta czarna seria w życiu dobiegła końca. Manson znów jest na fali, wydając wnikliwy i poniekąd konceptualny album, a nagrody nie każą na siebie długo czekać. Utwór No Reflection na przykład przyniósł grupie ich 4. nominację do nagrody Grammy za najlepsze wykonanie metalowe. Album Born Villain otrzymał tytuł albumu roku na Revolver Golden Gods Awards 2013 i pojawił się w kilku listach najlepszych albumów 2012 roku, w tym dla Loudwire. Stał się 7. studyjnym albumem grupy w pierwszej dziesiątce Billboard 200. Po debiucie na 10. miejscu ze sprzedażą w pierwszym tygodniu ponad 39 000 egzemplarzy. Podczas gali Echo Tim Manson wykonał jedną ze swoich najważniejszych piosenek, The Beautiful People, wspólnie z Rammsteinem, co śmiało można nazwać wydarzeniem niemalże kosmicznej rangi. 15 stycznia 2015 pojawił się album The Pale Emperor, a singiel Deep Six trafił do pierwszej części przygód Johna Wicka. Krążek ma wyraźne bluesowe wpływy, zachowując przy tym bardziej ostre elementy z poprzednich dzieł. Inspiracją była również ścieżka dźwiękowa do serialu Synowie Anarchii, w którym Manson zagrał drugoplanową rolę w finałowym 7. sezonie. Wszystkie teksty do albumu zostały zaczerpnięte z jednego konkretnego notatnika. Manson przyznał, że zawartość poprzednich dzieł była zbyt rozproszona, ponieważ składały się z materiału zebranego z około 10 różnych notatników. Celowo nagrał album z minimalną ilością tekstów, starając się skupić na muzyce i melodiach. Ten album Manson nazywa Zapłatą Diabłu, a w tej historii gra rolę Fausta. To próba odzyskania czegoś dawno utraconego. Właściwie przez wszystkie te lata ma na myśli okres od Hollywood do The Pale Emperor. Robił nie to, co zamierzał, choć próbował się do tego przekonać. Jak sam mówił, nie żałuje ostatnich kilku albumów, ale od czasów Hollywood nie stworzyłem niczego równie absolutnie nieustraszonego, gniewnego i mocnego. Słuchacze pozytywnie ocenili zmiany w stylistyce, gatunku i muzyce Mansona, przyznając albumowi bardzo wysokie i hojne oceny. Jubileuszowy, 10. album nie kazał na siebie długo czekać i pojawił się 6 października 2017 roku pod tytułem Heaven Upside Down. Album ten porusza tematy przemocy, romansu, chaosu, izolacji, kapitalizmu, religii, dragów, paranoi, strachu i chorób psychicznych. Częściowo wydawnictwo to było również poświęcone ojcu Mansona, który zmarł niedługo przed zakończeniem prac nad płytą. Manson oświadczył również, że nagranie nie zawiera żadnych politycznych wypowiedzi dotyczących wyboru Trumpa na prezydenta USA. Celowo nie poruszył tego tematu i nie wziął udziału w głosowaniu, ponieważ jest przede wszystkim artystą, a jego muzyka powie o wiele więcej niż bezużyteczny udział w wyborach. Tyler Bates, który zajął miejsce producenta, wypowiedział się o albumie w następujący sposób. Chciałem, aby stał się dla Mansona platformą powrotu do dziennikarstwa i pisania tekstów o chorobach i pasywności, które przenikają całe społeczeństwo. Terroryzm, strzelaniny na ulicach, niechęć do zmiany, apatia, osądzanie – wszystko to przenika nasze codzienne życie. Muzyka jest przesiąknięta rozczarowaniem, smutkiem i gniewem z powodu tego wszystkiego. Aby skutecznie zbadać ten krajobraz, dźwięki i riffy musiały być ostrzejsze i bardziej agresywne niż w The Pale Emperor. We Are Chaos, 11. album studyjny artysty, wydany 11 września 2020 roku, ponownie przekraczał granicę, tym razem wchodząc na terytorium country. Tym razem za muzykę odpowiadał artysta Country Shooter Jennings. Było to oświadczenie, że my, czyli społeczeństwo, jesteśmy chaosem, który niszczy wszystko wokół. Album otrzymał pozytywne recenzje krytyków i mieszane wśród słuchaczy. Mało kto mógł przypuszczać, że ten album może stać się ostatnim dla Mansona i to nie z woli muzyka, lecz z powodu okoliczności. Przeszłość zapukała do drzwi z impetem. Manson powiedział: trochę zazdroszczę dzieciom. Mogą biegać po krawędzi basenu i nie bać się, że upadną i rozbiją sobie głowę, po prostu biegają. Tak czy inaczej, Manson był tym dzieckiem, które robiło i rzadko zastanawiało się nad konsekwencjami, ale te nadeszły. W lutym 2021 roku Evan Rachel Wood publicznie oskarżyła go o fizyczną i psychiczną przemoc. Aktorka zaznaczyła, że muzyk wyprał jej mózg i zmusił do uległości. Do oskarżeń dołączyły inne kobiety, które rzekomo ucierpiały z powodu działań Mansona.
Po tym kariera Warnera gwałtownie zaczęła spadać, trasa została przerwana, a wszelka promocja nowego albumu została wstrzymana. Manson dosłownie na oczach zaczął tracić wszystko, podczas gdy Evan coraz bardziej nabierała rozpędu. Wszystkie kontrpozwy Mansona były odrzucane przez sąd, ale ani on, ani jego adwokat się nie poddawali. Stopniowo w sprawie zaczęło się pojawiać wiele wątpliwych szczegółów, które nie przemawiały na korzyść Wood. Niektóre kobiety zaczęły twierdzić, że były poddawane presji psychicznej, ale ze strony samej Wood, a nie Mansona. Zeznania zaczęły się rozchodzić, linia oskarżenia zaczęła pękać. Mansonowi udało się w końcu złożyć pozew do Sądu Najwyższego. Adwokaci muzyka wysunęli konkretne zarzuty przeciwko Wood i jej partnerce Ilmie Gore. Stwierdzono, że oskarżone włamały się do komputerów i mediów społecznościowych artysty, a także stworzyły fałszywe konto e-mailowe w celu sfabrykowania rzekomych dowodów. Ponadto w oświadczeniu stwierdzono, że Wood i jej partnerki podszywały się pod agentów FBI, rozpowszechniając fałszywy list. Przy jego pomocy zamierzały stworzyć fałszywe wrażenie, że ofiary muzyka i ich rodziny są w niebezpieczeństwie, a przeciwko samemu Mansonowi toczy się śledztwo karne. Autorzy pozwu twierdzą również, że Wood i Gore nakłoniły inne kobiety do wysunięcia fałszywych oskarżeń o napaść. Rzekomo otrzymały tę samą listę zarzutów, aby zeznania ofiar były zgodne. Lista zawierała m.in. twierdzenia, że dziewczyny były odurzane i zamykane w pokojach. Bitwa między stronami toczyła się na śmierć i życie. Niektóre pozwy były odrzucane przez sąd, inne przyjmowane na korzyść Wood, a potem oskarżano ją o zmuszanie do składania fałszywych zeznań. W międzyczasie Manson złożył przeciwko Wood pozew, a w nim można było znaleźć kilka zarzutów, w tym celowe zadawanie cierpienia emocjonalnego, zniesławienie, oszustwo i podszywanie się w internecie. Pod koniec 2024 roku wycofał sprawę. Pod koniec stycznia tego roku prokurator okręgowy Los Angeles Nathan Hochman opublikował oświadczenie, w którym zamknął sprawę Mansona. Ustaliliśmy, że zarzuty przemocy domowej uległy przedawnieniu i nie możemy udowodnić ponad wszelką wątpliwość oskarżeń o napaść. Jakiś czas temu zaczęły się pojawiać zdjęcia mocno odchudzonego i wyglądającego lepiej Mansona. I nagle, jak grom z jasnego nieba, pojawia się ogłoszenie, że Manson podpisuje kontrakt z Nuclear Blast i przygotowuje się do wydania czegoś nowego. 2 sierpnia ukazuje się pierwszy singiel i klip do nadchodzącego albumu. Piosenka nosi tytuł As Sick as the Secrets Within i opowiada o wewnętrznej walce i sekretach, które każdy z nas ukrywa. Jej główna idea polega na tym, że tajemnice mogą niszczyć człowieka od wewnątrz. W kompozycji pojawia się również motyw uzależnienia, mówiący o tym, jak potrzeba przyjemności przerodziła się w potrzebę niszczącą życie. Sam tytuł jest odniesieniem do przysłowia We are only as sick as our secrets, które jest często używane przez amerykańskich anonimowych alkoholików. Jego sens polega na tym, że im dłużej człowiek trzyma w sobie negatywne sekrety i przeżycia, tym bardziej zaczynają go one niszczyć. Równo 2 tygodnie później ukazuje się kolejny singiel Red Flag i on już bezpośrednio mówi o tych wydarzeniach, które niemal zniszczyły Mansona, jego życie i karierę. Manson się nie poddaje, podnosi czerwoną flagę i wypowiada wojnę tym, którzy myśleli, że łatwo go zatopią. Dlaczego flaga jest czerwona? To kolejne hasło z nowoczesnej kanapowej psychologii, gdzie czerwonymi i zielonymi flagami oznacza się pewne cechy charakteru lub czyny partnera, które w przyszłości mogą prowadzić zarówno do szczęścia, jak i do problemów. 27 września 2004 roku ukazuje się 3. singiel Sacrilegious, opowiadający o konflikcie między sakrum a świętokradztwem. Nowy album Mansona nosi tytuł One Assassination Under God, Chapter 1 i ukazał się 22 listopada 2024 roku. Już po singlach było jasne, czemu będzie poświęcony nowy materiał. Walce, rozpaczy, ludziom, którzy nie opuścili Mansona w trudnej sytuacji, w szczególności jego żonie, a także sztuce, która pomogła mu ostatecznie nie upaść na duchu. Logo Marilyn Manson jest napisane w stylu albumu Hollywood, a napis Chapter 1 w stylu oprawy albumu Antichrist Superstar. Sugestie są dość konkretne, chociaż może to być po prostu ukłon w stronę starych fanów.
W dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał, a ja klasycznie zachęcam do pozostawienia komentarza z nazwą zespołu lub artysty, na temat którego robimy kolejny odcinek.